Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano, widzowie Rise of Kingdoms. Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy o kanale moim, co tam się pomalutku będzie zmieniało. Porozmawiamy sobie o nowych efektach wizualizacyjnych tutaj na Rise of Kingdoms. Porozmawiamy sobie też o tym, co przyszłościowo tutaj się na kanale jeszcze będzie działo lub też jak będziemy to rozwijać. Porozmawiamy sobie też troszeczkę o opcji drugiego kanału, o którym myślę, ale związane z innym kontentem gry. Zobaczymy, czy pójdziemy, bo mam parę pomysłów, ale wiecie, wszystko się wiąże z czasem, żeby wszystko to ładnie połączyć z, jakby tak powiedzieć, z moim prywatnym czasem, jak i też z dodatkowym kanałem i robienia filmów. Zacznijmy sobie od tego, że od niedawna macie już możliwość dostępu tutaj u mnie na kanale, gdzie możecie sobie wchodzić w playlisty. Ja te playlisty bezpośrednio już jeszcze uzupełniam, one przez cały czas są dodawane i aktualizuję te playlisty. Widzicie, że ostatni raz playlisty były aktualizowane 2 dni temu, więc te playlisty będą przez cały czas aktualizowane i będziecie mieli tam jakby taki pakiet różnych rzeczy, które was będą interesować, żebyście mogli jak i też zobaczyć, jak tam w Call of Dragons mi szło. Formacje, inskrypcje, ornamenty, przegląd kont, które mieliśmy, o aktualizacjach, o dowódcach, o ekwipunku, o KVK, o polskich królestwach, o arkach, ligach Ozyrysa, o projektach Jumper, który już praktycznie teraz nie ma, o Rise of Kingdoms ogólnie, jak rozmawialiśmy, też o eventach, wydarzeniach, tego chyba jest nawet najwięcej, też o mecie, bo tam metę z biegiem czasu zawsze aktualizuję. Rise of Kingdoms początki, czyli tak jak zaczynamy swoją grę, no i tutaj też będziecie mieli troszeczkę parę filmów związanych z WoWem, kiedy grałem WoWa bardziej profesjonalnie lub też grałem tak powiedzmy semi-hardcore lub też tak jak sobie pogrywałem w ostatnim roku tak for fun, teraz sobie tam gdzieś pogrywam pomalutku. Więc to jest taka dodatkowa rzecz, o którą też mnie pytaliście ostatnio, żebym mógł coś wam w ogóle coś takiego wprowadzić, no bo żeby wam było łatwiej znaleźć takie filmiki. Stare lub też nowe. Mi się zdaje, że to jest takie urozmaicenie, które wam się naprawdę przyda. Do czego tutaj jeszcze zmierzam? Zapewne widzieliście nowe animacje, widzieliście, że te animacje tych dowódców są już wyglądają naprawdę fajne. Jak tutaj puszczę też te, będzie pokazane, nie, to akurat maszyny obleżnicze nie będzie pokazywane, ale ogólnie same te wizualizacje są super fajne. Zresztą teraz nawet jak mamy event związany, przepraszam, wydarzenie, coś tu mam do odebrania. Ale tylko zwykłe karawany, ja bym chciał tutaj coś fajnego puścić. Ajajajaj, no dobra, potem to ogarniemy. Widzicie, tutaj nawet jak chodzą nam, żebyśmy mogli coś złupić, jakąś fajną opcję. To jest event, gdzie zdobywamy jakieś dodatkowe, takie mniejsze nagrody, ale jak zobaczycie, te karawany gdzieś tutaj chodzą i to różnych graczy. Na KVK to chyba wygląda najlepiej. Nie widziałem tej opcji w ogóle, wiecie, w Whole Kingdom, kiedy to wyszło chyba miesiąc temu, czy nie, przepraszam, 2 miesiące temu to chyba ten event był. Nie widziałem tego, tutaj macie kolejny. Każdy może sobie kliknąć, nawet nie szukać tutaj, bo wiadomo, tutaj poprzez szukanie w tej karawanie, no to musimy co chwilę odświeżać. Tutaj akurat mamy coś mocniejszego, bo niektóre są epickie, niektóre nie. Ja tam raz chyba próbowałem uderzyć w jakąś epicką, ale się odbiłem. To akurat byłoby łatwiej, no, ale jak widzicie, jest większy, jakby tak powiedzieć, zakres tego do szukania. Ja osobiście, jeżeli chodzi o to wydarzenie, uważam, że to jest takie coś, co jest począć taką malutką zapchaj dziurą, ale coś fajnego, żeby wam urozmaicić dzień, tym bardziej, że tikety można zdobyć. To oczywiście mam za barbarzyńców. Pewnie też widzieliście, że nie 28, a 26 już zaczynają się eventy. Przyspieszyli o 2 dni, bo pierwsza data była 28 nam podany. Więc nowy dowódca łuczników Open będzie wcześniej. Zresztą wy ten filmik dostaniecie już 2 dni po tym, jak ten event się tutaj, te eventy tam pojawiają, więc melony, uruchamiajcie farmy i melony, ciśnijcie. W niedzielę jest wyścig z czasem. Ja tutaj będę na pewno to pchał, zresztą ogólnie tu będę podczas tego eventu bardzo pchał barbarzyńców. Mam taki plan, żeby troszeczkę z honorem wrócić na odpowiednie miejsce, bo tam pospadałem, ostatnio nie miałem czasu jakby tak robić tych chainów. I chyba sobie odpuszczę kolejne KVK, robienie chainowania i tak ciśnienie tego honoru, bo nie ma to jakiegoś takiego oparcia, chyba że KVK rzeczywiście się wygra i wtedy można cisnąć. Ja byłem pewny, że wygramy, bo naprawdę fajnie to wyglądało, no ale tak wiecie,
poprzednich filmików, drugi sojusz nie dowiózł. Tak jak widzicie, no tutaj pojawiają się też nam nowe, epickie do szybkości zbioru i piechoty zamki, motywy, no ale o tym co sobie przeanalizujemy w oddzielnym odcinku. Tutaj to co chciałem jeszcze poruszyć, to chciałem na pewno poruszyć temat tego, że już dotarła. Chciałem poruszyć też temat tego, że bo ostatnio w Rise of Kingdoms dużo się dzieje i dużo się będzie działo w najbliższym czasie i ja pomalutko się przygotowuję do KV-ka we wrześniu, z tego tak mniej więcej chyba planują chłopaki. I jak niektórzy pewnie tam już pytali, bo już dostałem zapytania na privach, dużo tych wiadomości jest. Jak widzicie, ja staram się na bieżąco wam odpowiadać, nie trzymam tego i nie odpowiadam jak i tym zagranicznym graczom, tak i polskim. Staram się na bieżąco wam odpowiadać. Na pewno zostaję na 3080, więc jeżeli ktoś tam słyszałem, że plotka, że gdzieś tam idę, to nie, ja zostaję na 3080, więc nawet nie myślałem o zmianie KD, tak jak mówiłem, chciałem się zadomowić, być w jednym KD, żeby fajnie prowadzić sobie konto, grać swoje, nie chcę grać na imperiach, nie mam na to czasu, a pilotowanie przez cały czas na ileś tam kont, tak, niektórzy to robią, lub też tam pilotowanie na 3-4 osoby jednego konta mnie jakoś tam nie rajcuje, uwierzcie, że to nie jest czas na to dla mnie. 5 lat temu oczywiście można było robić nie wiadomo jakie super wyniki i pilotować na parę kont. Mogę zaraz za czasem gdzieś tam pograć na jakimś KVK, zrobić wam live'a. Naprawdę mi się zdaje, że to jest fajna opcja dla was. Coś takiego zrobić, tym bardziej, że wiem, że lubicie oglądać takie rzeczy. Pokazują to zresztą statystyki wyświetlenia i nie tylko. No i też to, co piszecie bezpośrednio do mnie lub też w komentarzach. Tutaj jeżeli chodzi o też rozwój konta, wspominałem, że planuję rozwinąć drugi jakby tak powiedzieć drugi mój kanał. Kanał drugi, jeżeli będzie rozwinięty, będzie dotyczył w ogóle będzie w ogóle z innej beczki niż Rise of Kingdoms. Będzie albo związany bezpośrednio albo z FC26, może to być World of Warcraft, lub też nawet z Football Managerem, lub też z jakimiś takimi grami, które kiedyś grałem i myślałem, żeby wrócić do nich. Najbardziej jest mi w tym momencie bliżej do FC26, gdzie dochodzi bardzo dużo fajnych, ciekawych nowości, które już leaki powychodziły, już dużo rzeczy tam się zaczyna dziać. Też miałem dwóch znajomych, którzy ze mną kiedyś tam grali, streamowali, lub też grali ze mną w World of Warcraft, a grają w FC, lub też grałem z nimi w FC. Czyli starą FIFA. Bardzo często piszą tam, co tam u mnie, czy kiedy wracam, pogramy sobie, fajnie będzie, porobimy patch openingi i tak dalej. Zresztą ja pamiętam, jak moje patch openingi jeszcze moja żona lub też mój syn robili jak 2 lata temu, jak otwierali mi paczki, więc to też taki jest, wiecie, dodatkowy impuls, że fajnie można było coś porobić też dla was, dla widzów, którzy nie tylko są związani z Rise of Kingdoms, ale wiem, że też grają w inne gry. Więc takie FC26 by mnie dość mocno interesowało. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać, czy uda mi się to wszystko zgrać, bo to jest podłączenie bezpośrednio konsoli tutaj do was poprzez przejściówki, poprzez adaptery, żebyście mieli jakby z tego live'a przez cały czas. No wiadomo, live'y i patch openingi i tam jakieś taktyki to są najbardziej popularne, żeby te filmiki wam wychodziły. Nie chcę zaniedbać też Roka, ale wiecie, jak jest z Rokiem, Rok ma czasem takie stagnacje, nie? Że tutaj gramy, a tam nie gramy, a w FC trzeba być w miarę przez cały czas produktywnym i robić tam różne zadania, tam Squad Battles, Division Rivalsy, jest tego dużo, już nie mówię o weekendowej Lidze Mistrzów, która jest, ja na to mówię Liga Mistrzów, to oczywiście każdy może nazwać to jak to chce, jest bardzo wymagająca, zresztą tam nie wiem jak ile teraz jest meczy, bo nie grałem w FC25, ale no planuję tak, żeby otworzyć taki drugi kanał, żeby tam też tworzyć, też zrobimy jakby taką może drugą społeczność, drugiego Discorda związanego z FC, ale chociaż nie wiem, czy w to będę tak bardzo pchał się, ja lubię być na Discordach, gdzie są inni streamerzy, youtuberzy, i tam się wymieniać z nimi czasem informacjami. Zresztą dużo ludzi, którzy grają dalej w FC, dalej tam wrzucają swoje filmiki i widzę, że nawet mój znajomy, którego tu pozdrawiam, Uszynio, dalej sobie tutaj gdzieś tam działa, chociaż chyba mniej tego jest, bo jest ostatnio zawalone robotą. No ale jeżeli by się coś takiego udało, nawet z nim coś nagrać, on bardziej na Twitchu nagrywa, ja nie wiem, czy będzie to Twitch, czy to będzie YouTube na tym drugim kanale. Pomyślimy, zobaczymy na co będzie czas. Zresztą jeden minus jest tego, że
Prawdopodobnie wyjście nowej gry będzie, FC26 będzie w tym samym czasie, kiedy będę miał KVK, więc nie wiem, czy będę mógł to tak wszystko fajnie czasowo posklejać. Nie chcę obiecywać rzeczy, których nie będę w stanie zrealizować. No i też jak to wszystko wpłynie na mój czas gry i na mój czas też w realnym świecie, bo niestety real się też tutaj wzywa do wielu rzeczy, więc no zobaczymy, czy uda mi się to wszystko poskładać. Co do Rise of Kingdoms, od razu mówię, że no, jesteśmy dalej w tym, dążymy do 6 marszu, rozwijamy konto jeszcze bardziej, będziemy cisnąć jeszcze bardziej w KVK. Zresztą nowe KVK już będzie z nową technologią, mam nadzieję, że na nie wbijemy. I tam zobaczymy w ogóle z czym to się wszystko je, bo ja naprawdę liczę na to, że no, będzie to wyglądało naprawdę fajnie. Czy będę miał 6 marsz na wrzesień? Raczej nie. Raczej obstawiam koniec roku, że tam na kolejny KVK, że będziemy grać końcem roku, czy tam w styczniu, nie wiem jak to tam wypada. Pewnie 2 miesiące wrzesień, tak, no w sumie tak, 2 miesiące, jeżeli będzie wrzesień, październik, gdzieś tam listopad, no to pewnie kolej będzie w styczniu. Więc przypuszczam, że tak jakoś będziemy grać KVK, więc do tego czasu raczej zdobędę już ten 6 marsz. Nie ukrywajmy, już jest dostępny tutaj, jak to dobrze wiecie, nowy dowódca łuczników, który tak jak mówiłem na starcie filmu, no będzie trzeba go przetestować, bo wydaje się w Openie naprawdę niezły. Dlatego moim 6 marszu będą łuki, czyli drugim takim po piechotę, po 2 piechotach i po 2 kawaleriach. Jeżeli będzie wyglądała sytuacja z rokiem, końcem roku, tak, że po prostu będziemy mogli cisnąć dalej, rozwijać te 6 marszy już bardziej, 7 marszy jakoś wiecie co, nie celuję. Wiem, że na pewno przy standardowym pop-upach, czy też tym tam MW, to te 6 marszy można mieć spokojnie na Z5. Zresztą dużo informacji dostajemy też od was, jako graczy, którzy ze mną grają, piszą na ziomkach, czy tam na innych kanałach. Więc fajnie będzie tutaj to wszystko sobie przeanalizować też z tymi osobami, jak tylko ja będę miał KVK i jak to iść w technologię. Nie będę ukrywał, że jest bardzo dużo już informacji, jak tą technologię prowadzić. Parę już takich na The Kingdom Codex było informacji, jak tą technologię rozpisywać. Też dostawaliśmy na ziomkach parę takich linków od chłopaków, którzy teraz grają KVK z Google Dysku, więc one są bardzo podobne do tego, co akurat na TKC było. Ale no fajnie, że współpracujemy i ten też czat się na ziomkach rozwija. Jak będzie kiedyś trzeba, to będzie trzeba przejść na coś innego, żeby tam dalej tę społeczność tworzyć. A w dniu, kiedy wychodzi Boomfire, czy w którym wychodzi ten odcinek, to będzie akurat, będziemy się znajdować wszyscy na Boomfire, więc tutaj będziemy spędzać na pewno miło czas, więc mam nadzieję, że z większością z was się zobaczyła się tam, a filmiki z shorty, no tam trochę tego mam nadzieję, że się uda ponagrywać, będziecie mieli tu na kanale. Tym bardziej, że tutaj no content kreatorzy też bardzo prosili o informacje. Jest zainteresowanie w content kreatorach tym wszystkim. Może nie tyloma osobami, które bym chciał, bo rozmawiałem z paroma osobami personalnie, ale są chyba zajęci bardziej swoim życiem. I z tego, co tak mi napisali, albo Omniarchi, albo Apo napisali, no mają tam swoje rzeczy do zrobienia, więc nie mają czasu na niektóre rzeczy, które dla was zaplanowałem. No ale Chizgul, jak to Chizgul, Zakolak się przeważnie nie odzywa tam na tym. Tak samo niektórzy inni więksi streamerzy, oni to traktują jako dodatek moim zdaniem. I co? Trzymajcie się, mam nadzieję, że taki odcinek na sobotę wam wleci. W niedzielę wątpię, że był odcinek. Od razu mówię, że nie wiem, czy będzie odcinek w niedzielę. Przypuszczam, że na przyszły tydzień trzeba się nastawić na kolejne odcinki. No i będę się starał przez cały czas te odcinki, jakby tak powiedzieć, tutaj dla was wyrzucać systematycznie. Ale wiecie, że czasem życie, czy też ostatnio problem z CapCutem nie pozwala na takie wrzucanie przez cały czas dla was kontentu, nie? Więc trzymajcie się, do zobaczyska, pchajmy dalej to do przodu. Dzięki, że jesteście, dzięki, że wspieracie kanał, przez cały czas widzę, że się rozwija, nowi wspierający dochodzą, subskrybenci. Tyle w skrócie, jeżeli chodzi o tematy związane z Rise of Kingdoms i z kanałem. Mam nadzieję, że taki właśnie odcinek dotyczący ogólne wszystkiego, co się tutaj będzie działo w najbliższym czasie, też wam się spodoba. Trzymajcie się, elo.